Cześć, witam Was w Eterycznej Bibliotece, czyli miejscu dla wszystkich tych, którzy mają w sobie wolnego ducha. Dzisiaj zrecenzuję powieść autora cyklu z Kroniki Narni, C.S. Lewisa. Jest to znany i szanowany cykl fantasy. A dzisiejsza powieść to inna z jego powieści, Podział Ostateczny. Do dzisiejszej recenzji zainspirowała mnie niedzielna Ewangelia. A dokładniej właśnie rozdział 16 z Ewangelisty Łukasza, czyli opowieść Jezusa o bogaczu i łazarzu. W skrócie. Jest to tutaj opowieść o bogaczu, który właśnie ubierał się w luksusowe stroje i wiódł nieustanne imprezy. Jego życie to było takie pasmo niekończących się imprez i ubierania się w bajecznie drogie stroje z bisioru i purpury, które to były materiały, właśnie wtedy były w tym starożytności, właśnie to były bardzo drogie materiały. W tym samym czasie, w którym bogacz właśnie się tak bawił, był też łazarz, który leżał pod drzwiami domu bogacza, licząc na odpadki ze stołu, z jego stołu, tego bogacza, ale nikt mu ich nie dawał, tych odpadków. Po krótkim czasie łazarz zmarł. Wkrótce umarł także i bogacz. I właśnie bogacz trafił do otchłani, właśnie leżąc tam w otchłani i cierpiąc męki, pewnego razu zauważył w oddali, w raju, łazarza przechadzającego się u boku Abrahama. Zrozumiał wtedy, że łazarz trafił do raju, no i że tam widzi tam w oddali raj. I zaczął głośno wołać o litość dla siebie, choćby o łyk wody. Wtedy pada takie bardzo ważne zdanie w tej Ewangelii, które właśnie zainspirowało mnie do tej recenzji, którego ślady znajdziemy właśnie w tej książce, Podział Ostateczny. Mianowicie, Abraham mówi: między nami a wami istnieje tak olbrzymia przepaść, że nawet jeżeli ktoś z nas, że nikt z nas nie mógłby przejść tam do was, ani też nikt z was nie mógłby się tutaj przedostać. No i bogacz w takim razie tutaj prosi choćby o to, żeby Abraham posłał łazarza do świata żywych, aby krewni bogacza, widząc zmartwychwstałego łazarza, mieli szansę się nawrócić, aby ten łazarz przestrzegł ich, żeby skończyli z takim życiem, bo krewni tego bogacza żyli tak samo jak on, czyli pasmo niekończących się imprez i luksusowe, ogromnie drogie przedmioty, jak te właśnie stroje z bisioru i purpury. Abraham wtedy wypowiada drugie ważne zdanie, które właśnie też tutaj, które też właśnie ślad jego odnajdziemy w tej powieści. Mówi, że jeżeli oni, ci na ziemi, nie słuchają nauki Mojżesza i proroków, to nawet jeżeli ktoś ze zmarłych by zmartwychwstał i starał się ich przestrzec, to oni by go nie posłuchali, by mu nie uwierzyliby mu. No i właśnie tutaj nie tak dawno temu, tutaj jakoś tak na początku roku skończyłem tam czytać właśnie ten Podział Ostateczny i właśnie miałem w pamięci tą fabułę. No i właśnie po tej niedzielnej Ewangelii właśnie zrozumiałem, co tak zainspirowało Lewisa do napisania tej powieści, Podział Ostateczny. Właśnie zrozumiałem, że mógł być ten fragment z tej niedzielnej Ewangelii. Książka jest krótka. Tutaj ponad tam ma niewiele ponad 100 stron i czyta się ją jednym tchem. Przynajmniej ja za pierwszym razem to przeczytałem ją w jeden wieczór, w jedno popołudnie, no i tam do późnego wieczoru. Jest to powieść alegoryczna. Lewis opisuje bohatera, którym prawdopodobnie jest on sam, który trafia do piekła. Piekło opisuje jako takie mroczne miasto,
w którym ludzie są ze sobą, żyją ze sobą nieustannie skłóceni. Nigdy nie mogą dojść do porozumienia, ciągle się kłócą, ciągle ze sobą walczą i powoduje to, że też unikają siebie nawzajem i cały czas się od siebie oddalają, coraz dalej i dalej. I to właśnie te granice tego miasta są nieskończone, czyli dlatego ono jest takie, wydaje się takie opustoszałe, bo ludzie żyją w nim w takim ogromnym oddaleniu od siebie, w takiej nieustannej samotności, bo oni po prostu, ci ludzie z tego mrocznego miasta po prostu nie mogą wytrzymać w swoim towarzystwie, nie mogą po prostu się znieść nawzajem, nie mogą znieść nawzajem swojej obecności. I główny bohater, tak przechadzając się po tym mrocznym mieście, tak właśnie błądząc po jego zakamarkach, trafia w końcu na przystanek autobusowy. Skąd, jak się tam dowiaduje, odjeżdża autobus, który może opuścić granice tego mrocznego miasta. Jako że mroczne miasto bohaterowi się nie podoba, decyduje się on wsiąść do tego autobusu, no i wybrać się w tą podróż właśnie, żeby wyrwać się z tego właśnie tego miasta, tego mrocznego. Tak też się dzieje, bohater, tam jest opisana podróż w autobusie, w końcu bohater dociera do takiej zielonej równiny stanowiącej przedsionek raju. Spotyka tam świetlistych ludzi, którzy wyszli właśnie na spotkanie tym właśnie zjawom z mrocznego miasta. Lewis nie pisał tej powieści jako właśnie taką, żeby miała ona skłonić nas do zadumy nad życiem po śmierci. Jemu zależało, żeby czytelnik zastanowił się nad swoim życiem przed śmiercią. Główne taka przesłanie, jakie z niej płynie, zawiera się właśnie na tym, że nawet jeżeli komuś uda się wyrwać z tego właśnie mrocznego miasta, z tej otchłani, uda się mu uwolnić z tej otchłani i trafić do tego przedsionka raju, no to nawet wtedy, no to jeżeli żeby zostać w tym raju, żeby przejść przez bramy raju, musiałby on w sobie odnaleźć zdolność do miłości, zdolność do odczuwania radości. Gdyby nie potrafił odnaleźć w sobie choćby takiej drobnej cząstki miłości i radości, no to niestety trafiłby z powrotem do otchłani. Książka mi się podobała, polecam. Jak już mówiłem, jest ona krótka, tam niespełna 100 stron. Wydawnictwo Media Rodzina wydało ją w Polsce, w naszym tłumaczeniu na język polski. No i ja polecam. Dziękuję za uwagę. Jeżeli Ci się podobało, zostaw ocenę, bądź łapkę w górę, bądź łapkę w dół. Proszę też o subskrypcję. Dzięki za uwagę. Servus.